Dzień dobry! Dziś w menu Dorotki przepis na pączki. Ja myślę, że takie domowe pączki są chyba jednymi z najbardziej doskonałych. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że to wcale nie jest takie banalne przygotowanie ciasta drożdżowego na pączki, bo w przeciwieństwie do ciasta drożdżowego na inne wypieki, chleby, chałki, bułki, czy nawet jakieś słodkie ciasto z kruszonką, ciasto pączkowe nie wybaczy Wam Waszych błędów i po usmażeniu będą bardzo dobrze widoczne. Dlatego dzisiaj pokażę Wam w filmie, jak przygotować takie ciasto, żeby było naprawdę super, świetne i żeby wyszły takie fajne pączki. I szczególnie jeśli nie macie doświadczenia, jeśli nigdy nie robiliście ciasta na pączki i pączków, zapraszam Was na ten film. Zacznę tradycyjnie od przedstawienia Wam składników, które są potrzebne do przygotowania naprawdę dobrego ciasta drożdżowego. Ale zanim to zrobię, ja już włączę piekarnik na 30 stopni Celsjusza, górne i dolne grzanie. To dlatego, że drożdże i wszystkie składniki na ciasto drożdżowe lubią ciepło i uważam, że powinniśmy je rozpieszczać, bo wtedy one się nam odwdzięczą w postaci właśnie takich pięknych, pulchnych pączków. Większość przepisów zakłada do przygotowania ciasta drożdżowego na pączki wykorzystanie mąki tortowej typ 450. A ja polecam Wam do przygotowania tego ciasta mąkę również w typie 450, ale krupczatkę. A dlaczego krupczatka? Mąka tortowa różni się od mąki krupczatki tylko właściwie granulacją. Krupczatka ma granulację, zobaczcie, taką kaszkowatą, a tortowa jest bardziej miałką, też również mąką pszenną. Obydwie są bardzo jasne, mają lekko kremowy odcień, obydwie mają bardzo dużo glutenu, który jest potrzebny przy cieście drożdżowym, ale według mnie pączki wychodzą lepsze właśnie z krupczatki. Polecam, spróbujcie. Mąki jest 600 gramów. Oczywiście, jeśli nie macie krupczatki, a macie ochotę na pączki, może to być również mąka tortowa w tej samej ilości. Co tu jeszcze się znajduje? Mleko. Mleka jest 300 ml i tutaj ważna informacja. Mleko, aby najlepiej pracowały drożdże, żeby je uaktywnić, powinno mieć temperaturę między 35 a 37 stopni Celsjusza i tu naprawdę warto się zaopatrzyć w termometr cukierniczy albo taki, można nawet techniczny użyć, który też pokaże Wam temperaturę. To bardzo ważne. No właśnie, skoro drożdże, to muszę Wam powiedzieć, że najlepsze i zdecydowanie tylko takie Wam polecam, to są drożdże świeże. Suche drożdże też są dobrymi drożdżami, jednak ciasto na pączki powinniście przygotowywać z drożdży świeżych i jest ich 50 gramów. Obok znajdują się jajka. One są jeszcze w całości, dlatego że chciałabym, żeby żółtka były świeże, natomiast właśnie wykorzystuję tylko żółtka do ciasta drożdżowego. Dlaczego? Dodanie białek spowoduje, że ciasto stanie się bardziej twarde i jednocześnie kruche, a tego nie potrzebujemy przy pączkach. Także jeśli chcecie naprawdę dobre ciasto drożdżowe na pączki, to korzystajcie tylko z żółtek. Będę potrzebowała 8 żółtek i tutaj też ważna informacja, jajka dobrej jakości też spowodują, że ciasto będzie dużo lepsze. Kolejnym składnikiem jest cukier, który tak naprawdę ma swoje dwie strony. Pierwsza strona cukru, no to oczywiście jest on pożywką dla drożdży, bez którego nie będą rosły, ale z drugiej strony ten cukier obciąża tak naprawdę ciasto drożdżowe, więc dodawać powinniśmy go w jak najmniejszej ilości, po to tylko, żeby przełamać smak, odżywić drożdże, a słodkości pączkom tak naprawdę nada glazura, cukier puder, no i to, czym je będziecie nadziewać. U mnie jest oczywiście cukier trzcinowy z dwóch powodów. Po pierwsze, kolor. Wnętrze pączka będzie miało piękny kolor, to też również dzięki żółtkom, a po drugie, no cukier trzcinowy ma smak, swój charakterystyczny smak, który bardzo pasuje do pączków. Cukru jest 50 gramów. Skoro mówiłam o składnikach, które obciążają ciasto, takim składnikiem również jest masło. Masło dodawane dlatego jest zawsze na końcu i również w jak najmniejszej ilości. Masła jest również 50 gramów i jak widzicie tutaj jest to masło klarowane. Dlaczego masło klarowane?
Jest to masło, które jest pozbawione zanieczyszczeń i ma dużą wyższą temperaturę palenia się tłuszczu, dlatego używam takiego masła i również Wam je bardzo polecam. Po prostu pączki się nie będą potem tak mocno paliły podczas smażenia w tłuszczu. Kolejnym dodatkiem, który tutaj widzicie, jest alkohol. Po co dodaje się alkohol do ciasta drożdżowego na pączki? Jest to ciasto, które jest smażone w głębokim oleju i dodatek alkoholu ma spowodować przyspieszenie ścinania się białek w wysokiej temperaturze, przez co uniemożliwi aż tak bardzo wchłanianiu się tego tłuszczu w ciasto. Oczywiście taki alkohol możecie również zastąpić z powodzeniem sokiem z cytryny w tej samej ilości, zaraz Wam opowiem tutaj o ilości, albo octem, delikatnym octem jabłkowym. Możecie również pominąć ten dodatek. Ten alkohol, który ja mam tutaj, jest to amaretto, są to 2 łyżki albo około 15 ml. Zostały mi jeszcze 2 składniki. Pierwszy to jest cukier z prawdziwą wanilią, nie wanilinowy, bo to jest naprawdę duża różnica. Przecież robimy pączki, które mają być bardzo dobre. Tego cukru jest tutaj 10 gramów i ostatni składnik to jest sól. Sól dodaję troszeczkę dla przełamania smaku i bardzo ważna uwaga, nigdy nie dodajcie soli bezpośrednio na drożdże do przygotowywania rozczynu, dlatego że sól niestety, ale zabija drożdże. Soli jest pół łyżeczki. Ostatni rządek składników to jest taki słodki rządek i tutaj znajdują się dodatki, które nadają charakteru, no i przede wszystkim właśnie słodkości pączkom. Co to jest? Cukier puder, którym możecie opruszyć pączki albo przygotować z niego lukier i do tego potrzebny Wam będzie albo sok z cytryny, z limonki, z pomarańczy, albo po prostu woda. Coś do nadziania pączków. Może to być tradycyjna konfitura z róży, może to być każdy dżem, mogą to być powidła, może to być nawet budyń waniliowy, czekoladowy. Tu naprawdę jest wiele możliwości. No i u mnie jeszcze się znajduje kandyzowana skórka pomarańczowa, którą będę ozdabiać pączki na wierzchu. Do usmażenia dobrych pączków potrzebny jest dobry tłuszcz. Jaki? Tak naprawdę możecie użyć każdego tłuszczu, który Wam odpowiada, który lubicie, pod warunkiem, że jego punkt dymienia jest wyższy niż 180 stopni Celsjusza, bo te 180 stopni Celsjusza jest to temperatura, jakiej zdecydowanie nie powinniśmy przekraczać przy smażeniu pączków. Może to być smalec, olej rzepakowy, olej z orzechów arachidowych, ryżowy, palmowy czy kokosowy. Jeśli chodzi natomiast o nasiąkanie ciasta tłuszczem, tu naprawdę najlepszy jest smalec. Ale smalec jak dla mnie ma 2 ogromne wady. Po pierwsze, ma bardzo charakterystyczny, mocny smak i aromat, który jak dla mnie nie pasuje zupełnie do słodkich pączków. Po drugie, jest tłuszczem stałym, który niestety po usmażeniu pączków zostawia taki na ich powierzchni film, taką warstwę właśnie tłuszczu. Ja dlatego nie używam smalcu, a używam właśnie oleju rzepakowego i bardzo, bardzo Wam go polecam, jako że jest naprawdę neutralny w smaku i jest naprawdę całkiem dobrym olejem. Przyznam Wam się również, że zanim zabrałam się do nakręcenia tego filmu, zajrzałam do kilku dobrych cukierni i zapytałam, a czasami po prostu tylko sprawdziłam, na czym smażone były pączki. I muszę Wam powiedzieć, że trochę jednak to smażenie w smalcu pączków jest mitem. Większość cukierni, w których byłam, a odwiedziłam dużo cukierni, smaży pączki na albo specjalnej fryturze, albo na mieszance olejów, natomiast tylko w jednym miejscu była to mieszanka olejów z dodatkiem smalcu, który był naprawdę wyraźnie wyczuwalny. A co będzie jeszcze potrzebne? No, trochę tego sprzętu tutaj się dzisiaj zebrało, chociaż powiem Wam, że najważniejszego sprzętu tutaj nie ma. To są dłonie, które Wam będą potrzebne do dobrego wyrobienia ciasta. I wszystko Wam dzisiaj opowiem, jak to ciasto wyrobić, ale zacznę od urządzeń. Pierwsze urządzenie, bez którego się nawet nie zabieram za przygotowanie pączków, to termometr. Może być taki, może być również termometr cukierniczy. To jest naprawdę urządzenie, które się bardzo przydaje wbrew pozorom w kuchni. Co jeszcze? Malakser.
Malekser może być, nie musi, ja go używam do wstępnego wymieszania składników już potem na ciasto. Mikser z takimi końcówkami, którymi będzie można rozetrzeć żółtka z cukrem. No i z urządzeń to właściwie wszystko. Potrzebne będą miski, sitko, szczególnie jeżeli będziecie wybierali mąkę tortową, sitko do napowietrzenia tej mąki, łyżka cedzakowa, coś do wybierania z garnków ciasta i innych dodatków. Potem, jeżeli zdecydujecie się na lukier, to taki pędzelek, on się naprawdę bardzo sprawdza. Tutaj mam strzykawki, to jest strzykawka do peklowania, ale muszę Wam powiedzieć, że ona się o wiele lepiej sprawdza niż rękaw cukierniczy, jeżeli chodzi o nadziewanie pączków, a jeśli nie, to możecie się zaopatrzyć w taką strzykawkę po prostu w aptece, która niewiele kosztuje, a przez to, że ma długą końcówkę i jest duża, świetnie się nią pracuje. No i ostatni, tutaj jest garnek, który jest koniecznie z pokrywką. I ostatnie dwa akcesoria, bez których nie wyobrażam sobie przygotowania dobrych pączków. Po pierwsze, zwykła ściereczka bawełniana, która jest naprawdę wręcz niezbędna, podkreślam. Bez niej nie udadzą Wam się dobre pączki. Do czego ją wykorzystuję? Zobaczycie. No i ręcznik papierowy, ręcznik kuchenny, który będę wykorzystywała do odsączania pączków już po usmażeniu. On sobie po prostu wchłonie ten nadmiar tłuszczu, który jeszcze po usmażeniu będzie na gorących pączkach. To skoro już wszystko wiecie, co będzie potrzebne i do ciasta, i do przygotowania tego ciasta, to ja się zabieram do pracy. Zaczynam od odpowiedniego przygotowania składników. Pierwsza, mąka. Mąkę przesiewam i naprawdę warto to zrobić, pomimo że jest to krupczatka, a już szczególnie należy, jeśli zdecydujecie się na mąkę tortową. Po przesianiu mąkę wkładam do piekarnika rozgrzanego do 30 stopni Celsjusza po to, żeby jeszcze bardziej rozpieszczać to ciasto, bo przecież dodamy do takiej ciepłej mąki rozczyn, który za chwilę przygotuję. Jak widzicie, obok wkładam również masło klarowane, które w temperaturze 30 stopni Celsjusza za chwilę samo się pięknie rozpuści. Mleko przelewam do garnka i podgrzewam do temperatury około 35 stopni Celsjusza. Kiedy temperatura jest już bliska 35 stopniom, zdejmuję garnek i przelewam mleko z powrotem do naczynia, żeby się już dłużej nie podgrzewało. Do miski wkruszam drożdże, wszystkie 50 gramów. Warto jest je tak pokruszyć i teraz na pokruszone drożdże przesypuję 2 łyżki cukru. Obsypuję je tak porządnie i możecie teraz im się dać rozpuścić albo po prostu przyspieszyć ten proces, rozcierając je razem z cukrem w misce. Zobaczcie, one w wyniku takiego rozcierania już się zbiły w kulkę. Kiedy cukier i drożdże się rozpływają, ja Wam opowiem, czym różni się rozczyn od zaczynu, ponieważ one są bardzo często, te pojęcia, mylone. No to, co my robimy tutaj, to jest zdecydowanie rozczyn, bo rozczyn to jest mieszanka drożdży z cukrem, mąką i mlekiem, która jest dodawana do ciast. A zaczyn? Zaczyn to jest niewielka ilość surowego ciasta, która była pozostawiona z poprzedniego wypieku i dodawana jest do ciasta, które jest robione aktualnie. Kiedy drożdże się rozpuściły, zobaczcie, są już płynne, mieszam je jeszcze dokładnie i dodaję do drożdży w tej chwili 2 łyżki mąki. Mąkę warto przesiać, dlatego że wtedy łatwiej ją będzie rozmieszać w drożdżach. I polecam Wam najpierw dodać mąkę, a potem dopiero mleko, bo unikniecie w ten sposób powstawania grudek. Jak widzicie, nie ma grudek. Teraz dolewam powoli około 100 ml ciepłego mleka. Tak przygotowany rozczyn przykrywam ściereczką. I to bardzo ważne, żeby to zrobić po to, żeby nie obsechł z wierzchu i po to, żeby ładnie, równomiernie wyrastał. No właśnie, równomierne wyrastanie.
najbezpieczniejsze jest właśnie w piekarniku w 30 stopniach. Dlaczego? Bo nie ma przeciągów, bo temperatura dookoła wszędzie jest równa, taka sama, nie ma spadków. I to są właściwie najbardziej optymalne z mojego doświadczenia warunki, żeby ciasto drożdżowe, każde ciasto drożdżowe dobrze wyrastało. Także wkładam rozczyn, obok widzicie jeszcze dokładam mleko, żeby też miało temperaturę 30 stopni Celsjusza. W ciągu 25 do 30 minut rozczyn w tych właśnie warunkach podwoi swoją objętość i o to chodzi. Dlaczego tak się jeszcze upieram przy tym piekarniku? Dlatego, że w dużych cukierniach, w dużych zakładach, w których produkowane są pączki, jest ciepło. Nie ma tam przeciągów. W tej chwili temperatura w pomieszczeniu, w którym kręcę film, wynosi 21 stopni Celsjusza. Ciasto i rozczyn wyrosną, ale będzie to trwało zdecydowanie dłużej. Poza tym, tak jak Wam powiedziałam, jeśli będziecie rozpieszczali Wasze ciasto, ono potem będzie rozpieszczać Wasze podniebienie. A ja zabieram się za przygotowanie jajek, czyli oddzielam żółtka od białek. Przygotowując wszystkie potrawy, zawsze zwracam mocno uwagę na składniki, których używam, bo to one potem stanowią o Waszym sukcesie. Również to samo dotyczy jajek. Polecam Wam jajka od kur z wolnego wybiegu, czyli jajka zerówki albo jedynki. Taka kura, która nie była zestresowana, daje o wiele bardziej smaczne jajko. I w efekcie Wy będziecie mieli o wiele smaczniejsze, w tym przypadku, pączki. Do żółtek dodaję teraz pozostały cukier trzcinowy, cukier z prawdziwą wanilią i wszystko robotem kuchennym rozcieram na gładką masę. Ona nie tylko podwoi swoją objętość, ale zrobi się również dużo jaśniejsza niż same żółtka. Zrobi się prawie biała, ale o to chodzi. Żółtka w ten sposób są napowietrzone i idealne do ciasta drożdżowego. Minęło 25 minut, zaglądam do rozczynu. Zobaczcie, jest go 2 razy więcej niż wcześniej. Zobaczcie, jaki jest mocno napowietrzony, drożdże się napracowały. W tej chwili wyciągam również z piekarnika mąkę, przesypuję ją do miski, w której będę wstępnie przygotowywać ciasto. Do tego dolewam rozczyn i żółtka z cukrem. Do mleka dodaję sól, rozpuszczam ją w mleku i teraz cały czas, kiedy malakser pracuje, miesza ciasto, powoli dolewam do środka mleko. Do wymieszanych składników dodaję teraz alkohol i kiedy się wymiesza, stopniowo, powoli dodaję masło. Cały czas maszyna, widzicie, pracuje. Jeśli będziecie dodawali ręcznie, to dolewajcie po trochę i zagniatajcie cały czas ciasto w misce. Ciasto jest już wstępnie wyrobione, ale tylko wstępnie. Jak widzicie, klei się ono bardzo, klei się do rąk, za chwilę się przyklei do stolnicy. Ja je tutaj już odklejam od miski malaksera i ciasto jest, jak widzicie, dosyć luźne, ale takie ma być i absolutnie nie dodawajcie do niego mąki. Ciasto po prostu musi zostać teraz dobrze wyrobione. Podczas takiego wyrabiania, które powinno być naprawdę długie, bo dopiero takie wyrabianie ciasta pozwala na rozwój glutenu, który jest właśnie bardzo elastyczny i dzięki niemu ciasto zwiększy swoją objętość bez rozrywania się. Luźne i klejące się do wszystkiego, zobaczcie, z początku ciasto, podczas tego właśnie długiego wyrabiania, u mnie trwa to około 30 minut, zacznie z czasem odchodzić od ręki i od stolnicy. I nie wolno absolutnie tego procesu przyspieszać, dodając mąkę, bo ciasto wtedy zrobi się za ciężkie, no i pączki będą zbite zamiast pulchne, no i drożdże po prostu nie podniosą takiej ilości mąki. To wyrabianie ciasta, które ja w tej chwili tutaj widzicie robię na desce, możecie zrobić również w misce. W pewnym momencie ono zacznie odchodzić od miski, wtedy przełóżcie już na pewno na stolnicę. Ja natomiast nie lubię wyrabiać w misce, mimo że ono się klei, jest mi wygodniej obiema rękoma wtłaczać w nie dużo powietrza. No i tak to niestety musi wyglądać. Muszę teraz zapracować na sukces wspaniałych pączków.
po jakichś 10 minutach wyrabiania uczciwego, dlatego staram się dla Was to zrobić jednym ujęciem. Zobaczcie, ciasto już zaczyna odchodzić od dłoni i naprawdę nie podsypujcie go mąką. Cierpliwie z nim pracujcie. Sam fakt, że ciasto już zaczęło odchodzić od stolnicy, nie klei się, bo od rąk zaczęło odchodzić wcześniej, niestety jeszcze nie zwalnia nas z wyrabiania. To wyrabianie powinno trwać minimum 25 minut, a najlepiej pół godziny, także jeszcze trochę muszę nad nim popracować, ale za to ten, kto wyrabiał ciasto, ma jednego pączka więcej. I to tak bez wyrzutów sumienia. Minęło prawie pół godziny ciężkiej pracy, jakby nie było. I teraz robię test. Jaki? No ciasto się już nie klei, ale ciasto powinno być sprężyste. Jak to sprawdzić? Kładę takie ciasto na stolnicy, naciskam palcem. Jeśli z powrotem wraca, znaczy, że jest odpowiednio sprężyste. Gluten się wytworzył. I drugi test. Jeżeli jestem w stanie w tej chwili podnieść to ciasto i nie zostaje na stolnicy, jest świetnie wyrobione. Dodatkowo, jak ciasto jest tak dobrze wyrobione i porządnie, nie będziecie mieli potem problemu, jak już uformujecie w kolejnym etapie, późniejszym, jeszcze nie teraz, pączki i one sobie tutaj urosną i będziecie chcieli je przełożyć do garnka z tłuszczem, nie będziecie mieli problemów z ich odlepieniem. One się nie przykleją, dlatego właśnie, że ciasto jest świetnie wyrobione. I naprawdę nie trzeba podsypywać mąką. Nie róbcie tego, nie warto. Ciasto w tej chwili przekładam do miski, w której była mąka i przykrywam znowu ściereczką. No i teraz ciasto powinno wyrastać, a wyrastanie powinno odbywać się zawsze w ciepłym miejscu i u mnie jest to zamknięty piekarnik o temperaturze znowu 30 stopni. Ciasto też powinno być koniecznie przykryte, dlatego że zapobiega to w ten sposób utracie wilgotności ciasta i tworzeniu się suchej skórki, która tak naprawdę bardzo utrudnia wyrastanie ciasta. A jak długo powinno wyrastać ciasto drożdżowe? Jest to generalnie chyba jedno z najczęściej zadawanych pytań, jeżeli chodzi o ciasto drożdżowe. Odpowiedź brzmi: aż podwoi swoją objętość. No dobrze, ale ile? No tutaj okres czasu jest od 1 godziny w warunkach, które ja stworzyłam, za chwilę Wam o nich opowiem, do nawet 4 godzin w takim pomieszczeniu, w którym jest 21 stopni Celsjusza i gdy drożdże nie są już aż tak bardzo żywotne, no i gdy nie były podgrzane wszystkie składniki, czyli właściwie to wszystko, co ja zrobiłam. Dzięki tym wszystkim zabiegom, o którym Wam opowiadałam i które wykonałam, ciasto w piekarniku wyrasta w ciągu godziny i to bez szkody dla ciasta, dla drożdży i dla jakości pączków. Dlatego minęła godzina i ja już wyjmuję ciasto z piekarnika. Ciasto wyrosło i już to widzę, bo aż podniosła się ściereczka. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Jeśli się zastanawiacie, co by się stało, gdyby ciasto zamiast podwoić swoją objętość, potroiłoby ją, a co? Pewnie pączki będą jeszcze lepsze. No niestety, tak dobrze się nie da. Ciasto przerośnie, a pączki oklapną, będą płaskie, nie będą w ogóle pulchne, a wręcz porowate i nie będą się lekko unosić na tłuszczu, a wręcz opadną podczas smażenia. Wyrośnięte ciasto przekładam w tej chwili na stolnicę. Zobaczcie, jest tak dobrze wyrobione, że prawie nie klei się do tej miski, w której wyrastało. I muszę je jeszcze chwilę przerobić, czyli po prostu pougniatać po to, żeby odgazować te duże pęcherze powietrza. Ile to powinno trwać? Około 3-4 do 5 minut, czyli takie muszę teraz porządnie powygniatać. Zwróćcie uwagę, że ciasto nawet nie ma zamiaru kleić się ani do dłoni, ani do stolnicy, bo jest dobrze wyrobione. Nie wiem, czy to słychać, ale podczas takiego przerabiania ciasta po wyrośnięciu
Ja tu słyszę, nie wiem czy mikrofon zbiera, słychać takie pęcherzyki, większe pęcherzyki powietrza, które wychodzą z ciasta podczas ugniatania. To też doskonale czuć pod dłońmi. No i teraz tak przy tym właśnie czasie 3 do 5 minut wyrabiania tych pęcherzy już nie powinniście czuć pod dłońmi. No to ciasto już jest na pewno dobrze odgazowane. Zobaczcie, jakie jest elastyczne, wraca, gdy się je naciśnie. I ja teraz formuję z niego wałek. Ponieważ drożdże w cieście cały czas jeszcze pracują i pracować będą, zanim zrobicie ostatniego pączka, ten pierwszy urośnie. Dlatego ja Wam polecam, korzystajcie ze ściągi, żebyście wykonywali cały czas tej samej wielkości pączki. I teraz tak, na początku ten pączek ma mieć wielkość mandarynki i takie pączki zaczynam robić. To ważne, żebyście dzielili ciasto na jednakowe kawałki, bo wtedy będziecie mieli jednakowe pączki. Taki kawałek ciasta w tej chwili formuję w kulkę. I taką kulkę, zobaczcie, spłaszczam w dłoniach, nie martwcie się, ona jeszcze urośnie i odkładam do wyrośnięcia. I zabieram się za następnego pączka. Pączków, jak widzicie, nie nadziewam przed smażeniem. Można to oczywiście zrobić przed smażeniem. Dlaczego tego nie robię? Z 2 powodów. Po pierwsze, taka marmolada, czy cokolwiek, co dodacie do pączka, obciąża ciasto, przez co nie będzie się tak doskonale smażyło jak samo ciasto bez obciążenia. Po drugie, to, co nałożycie do środka, musicie naprawdę bardzo dobrze potem zakleić takie ciasto i nie powinno być zbyt rzadkie. A poza tym myślę, że łatwiej jest takiego pączka nadziać tuż po usmażeniu. Pączki w międzyczasie zaczęły wyrastać. Ten jest największy, ten jeszcze jest najmniejszy i najbardziej płaski. Ale żeby im ułatwić to wyrastanie i przede wszystkim właśnie, żeby nie powstała na nich taka sucha skórka, bo potem się bardzo źle pieką, przykrywam znowu ściereczką. A one sobie teraz będą wyrastały przez około 20 minut, a ja w tym czasie zaczynam rozgrzewanie oleju. I będzie to powolne rozgrzewanie oleju. Nie wiem dlaczego, ale olej, który rozgrzewa się powoli, czyli on się będzie rozgrzewał właśnie w tym czasie, kiedy wyrastają pączki przy niewielkiej mocy kuchenki. On się w końcu rozgrzeje, a pączki się dużo lepiej na takim oleju smażą. Nie wiem, od czego to zależy. Jeśli wiecie, to mi napiszcie. Oleju powinno być tyle, aby pączki mogły swobodnie pływać, absolutnie nie powinny dotykać dna garnka, bo to jest wtedy jedno wielkie oszustwo, żeby stworzyć sobie właśnie tą jasną obrączkę dookoła pączka, która właśnie świadczy o jego lekkości. Taki pączek wcale nie będzie lekki. I pamiętajcie, pączki smażymy w dużej ilości oleju, ponieważ po wrzuceniu ciasta ta temperatura oleju się obniży, no i pączki zaczną nasiąkać olejem. Minęło 20 minut, zaglądam do pączków. Zobaczcie, jak pięknie powyrastały. I zobaczcie, ten najbardziej, a ten najmniej. Ten jeszcze niech sobie rośnie, a ja już rozgrzewam tłuszcz. I teraz uwaga, najlepsza temperatura do smażenia pączków to 170 stopni Celsjusza. Ja jeszcze chwilę potrzebuję, pączki jeszcze niech dorastają. Temperatura jest bliska ideału, prawie 170 stopni. To zaczynam smażenie pączków. Zobaczcie, jak ładnie odchodzą od stolnicy. Wkładam pączki, co ważne, tą stroną, która była na górze, do dołu, do oleju. I pamiętajcie, aby pączków nie wkładać za dużo naraz. Ja ich tutaj włożę maksymalnie 5. I teraz co ciekawe, garnek przykrywam. Po co? Po to, aby ta część ciasta, która była na spodzie stolnicy, miała szansę również urosnąć. W ten sposób po prostu podnoszę temperaturę w garnku i pilnuję, bardzo pilnuję czasu, dokładnie 1 minuty.
Zobaczcie, jak będą pięknie rosły. Minęła minuta. Zobaczcie, jak wyglądają z drugiej strony. Przewracam je patyczkiem i smażę drugą stronę. Drugą stronę już nie ma potrzeby smażenia z przykryciem, bo ona już była wyrośnięta. Zobaczcie, tutaj na brzegu pączka jest taka jasna obrączka. To ona właśnie świadczy o lekkości waszego pączka, czyli ciasto było świetnie wyrobione. I jeśli macie taką właśnie obrączkę, możecie być z siebie dumni. Mi zostało jeszcze 20 sekund i będę wyjmować pączki, przekładać koniecznie na papierowy ręcznik po to, żeby się pozbyć jeszcze tego nadmiaru tłuszczu. No i tak ze wszystkimi pączkami. Widzę, że podniosła mi się temperatura oleju, dlatego zmniejszam moc kuchenki po to, żeby się pączki nie przypalały, bo są troszeczkę ciemniejsze po minucie niż ta poprzednia wersja. I ostatnie pączki lądują na papierze. Smażenie trwa bardzo krótko. Pracy przy tym jest trochę więcej, ale zapewniam Was, warto. A po co ja Was będę zapewniać? Sprawdźcie. Strzykawki mam już napełnione, dosłownie strzykawki. Tu jest budyń czekoladowy, a tu jest konfitura różana. Ale zanim się jeszcze zabiorę za nadziewanie pączków, chcę Wam pokazać, po czym możecie poznać świeżość pączka i jego dobrze wyrobione ciasto. Zobaczcie, pączek po naciśnięciu wraca z powrotem. Zaczynam od konfitury różanej. Igłę wbijam dosyć głęboko. Zobaczcie, jeszcze zanim wbiję. Ona na pewno nie dojdzie do końca pączka, a w ten sposób będę mogła rozprowadzić równo i przede wszystkim dużo, bo w końcu to są domowe, więc porządne i uczciwie napchane różą pączki. Wciskam do środka, ruszając igłą na boki i w ten sposób równomiernie rozprowadzam w środku nadzienie. No i tak ze wszystkimi. Pączki możecie opruszyć cukrem, pudrem, tak po prostu. Albo możecie przygotować lukier i oblać lukrem. Jak przygotować lukier? No, do tego potrzeba całkiem sporo cukru pudru i naprawdę niewiele. W moim przypadku akurat soku z cytryny, może to być sok z każdego innego owocu albo po prostu woda. Zobaczcie, dolewam naprawdę niewiele soku z cytryny, mieszam i ten cukier się już rozpływa w tym soku. I w ten sposób powstaje lukier. Jeśli będzie za gęsty, dodajcie niewiele, taką naprawdę odrobinę soku bądź wody. Jeśli za rzadki, to po prostu dodajcie jeszcze cukru. To już jest odpowiednia konsystencja, więcej nie dolewam. I dopóki lukier jest jeszcze świeży, możecie obsypać go skórką pomarańczową, bo wtedy będzie się pięknie kleił. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają wtedy pączki. Pączki zostały nadziane, potem zostały udekorowane, a teraz to po prostu trzeba je zjeść. Jak smakują? Przepis macie. Czy dacie radę zrobić? Myślę, że z tym przepisem zrobicie sobie takie idealne pączki. I życzę Wam smacznego, jak zawsze, i do zobaczenia. Momencik, to jeszcze nie koniec. Pewnie chcecie zobaczyć, jak takie pączki wyglądają w środku. Proszę bardzo. Proszę bardzo, jest mocno i uczciwie nadziany, ale tak to mają tylko domowe pączki. Smacznego!